Serdecznie witam na trzecich już pogaduchach wieczornych na temat mormonizmu. Chciałbym dzisiaj zająć się tematem dotyczącym archeologii mormońskiej, która miała miejsce i w zasadzie ma miejsce po dziś dzień. Szukając korzeni mormońskich i tworząc całą doktrynę, Smith bardzo często wzorował się na mitach czy też opowiadaniach północnoamerykańskich Indian, głoszących, że świat został stworzony przez bogów. Przykładowo w mitologii Irokezów czy tam w mitologii Huronów pierwsza kobieta, protoplastka rasy ludzkiej, została urodzona w świecie niebiańskim. A kiedy dorosła, poślubiła wielkiego wodza. Natomiast m.in. u Indian Pueblo, żyjących w Arizonie, bogowie przybyli z gwiazd, a konkretniej z systemu gwiezdnego o 12 planetach i posiadali wygląd ludzi. Nauka ta oczywiście wskazuje bardzo dosyć istotne podobieństwa do tego, o czym nauczał w swojej doktrynie Joseph Smith, głosząc, że przed narodzeniem ludzie byli synami bożymi w niebie, dziś żyją w ciele ludzkim, a po śmierci znowu staną się bogami i będą zasiedlać rozmaite planety. Między innymi tutaj można bardzo często spotkać się z takim stwierdzeniem mormońskim, gdzie oczywiście bogowie żyją na planecie Kolob i stamtąd w sumie zarządzają później. Natomiast najciekawszą rzeczą jest to, że pisząc moją pracę, o której już wielokrotnie wspominałem, doktorską, do której zawsze wracam, czyli wpływy filozoficzne, religijno-kulturowe na powstanie Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Przez pewien okres czasu również miałem kontakt z różnymi astronomami, żeby stwierdzić i określić, czy w ogóle taka planeta istnieje. Okazuje się, że nawet astronomia w ogóle nie ma bladego pojęcia na temat istnienia takiej planety, która by się nazywała Kolob oczywiście. James Talmage, mormoński apologeta, twierdził również swego czasu, że związki planet z kondycją duchową i fizyczną człowieka widoczne są przede wszystkim we wierzeniach i kulturze niektórych plemion równin zamieszkujących dawniej okolice Missouri. Chciałbym nadmienić o takich pewnych innych wpływach, co jest bardzo często spotykane w Księdze Mormona. Na przykład w Księdze Almy pojawia się określenie Wielki Duch. Takie samo określenie na temat Boga, jakiego bardzo często używali Indianie. Mitologie Indian, zarówno północnoamerykańskich, jak i południowoamerykańskich, dały Josephowi Smithowi takie przesłanki, że należy, a w zasadzie w konsekwencji nawet i mormonom, że należy szukać udowadniania na płaszczyźnie naukowej domniemanych korzeni mormonizmu. I między innymi takie badania rozpoczęto 1 października 1842 roku w okolicach przesmyku Tehuantepec, gdyż zdaniem Josepha Smitha właśnie to miejsce zostało opisane w 22 rozdziale Księgi Almy. Tam między innymi zaczęto badać ruiny Majów, ruiny Olmeków i w 1842 roku odkryto pewne ruiny, które Mormoni okrzyknęli ruinami Zarahemla. Tak samo ciekawą rzeczą jest to, że Mormoni bardzo często porównują Jezusa Chrystusa do mitycznego pierzastego węża. To jest bóstwo azteckie, które znane jest pod nazwą Quetzalcoatl. I w mitologii Indian to właśnie bóstwo mogło inne osoby wyświęcać na innych bogów. Oczywiście tego typu badania były prowadzone na terenie Meksyku i między innymi z symbolicznych ruin odczytano jakieś tam znaki rzekomo, które zostały na takim budynku nazwanym Domem Czarownika. Zostało odczytane, że rzekomo to bóstwo Quetzalcoatl ma po 8 dniach po śmierci zmartwychwstać, stąpić na ziemię i występować jako białoskóry mężczyzna z brodą. I dlatego też Mormoni twierdzą, że rzekomo te mity
indiańskie na dobrą sprawę są bardzo podobne i tym właśnie brodatym mężczyzną był Jezus Chrystus, który przybył do Ameryki Północnej i objawił swoim wybrańcom, czyli im, jak naprawdę wyglądała Ewangelia. Oczywiście zarówno to mitologia Majów czy Azteków mówiła również o wielobóstwie, o poligamii i te wątki zostały przejęte w takiej troszeczkę kontrowersyjnej publikacji mormońskiej Mormon Doctrine Bruce'a McConkie'ego. Tam też również zostało określone, kim tak naprawdę jest białoskóry Bóg. Oczywiście, aby zapobiec jakimkolwiek dywagacjom na temat rozprzestrzeniania się fałszywych plotek, Joseph Smith uknął taką teorię i swoją wersję historii Stanów Zjednoczonych. Jego, załóżmy, następcy natomiast rozpoczęli liczne badania archeologiczne, żeby to w jakiś sposób naukowy wziąć, udowodnić. Dlatego te badania były prowadzone praktycznie na terenie Meksyku czy w niektórych częściach Ameryki Południowej. No, ciekawa sytuacja jest też, że tablice, które Joseph Smith odkrył, rzekomo były i zostały napisane w języku staroegipskim. No, dowcip polega na tym, że jakkolwiek byśmy nie szukali w dzisiejszych czasach, to nie ma żadnych dowodów, że taki język w ogóle miał miejsce, że taki język w ogóle istniał. No i tak naprawdę nikt nigdy się do tego języka nie bierze, nie odnosi, żeby w ogóle istniały jakieś przesłanki na jego istnienie. Co więcej, ekspert archeologii mormońskiej Charles Cran twierdził, że nie odnalazł ani jednego dowodu na istnienie cywilizacji opisanej w Księdze Mormona. Jako przykład podaje złote i srebrne monety, o których jest mowa w Księdze Almy, prawda? To są tam Sign of Gold, Son of Gold, Son of Gold, z których ani jednej nigdzie na świecie nie odnaleziono. W przeciwieństwie do oczywiście monet biblijnych, które były odnajdywane i są również dostępne po dziś dzień na rynku numizmatycznym. Takie monety jak sykle, czy drachma, czy grosz. Takich monet odnaleziono naprawdę wielką ilość i one też są dowodem na to, że te monety opisane w Biblii faktycznie istniały. Natomiast nie ma żadnych dowodów na temat monet, które były opisywane w Księdze Mormona. Tak się jakoś to dziwnie wydaje, że wszystko nagle jest opisywane w Księdze Mormona, ale niczego nie można udowodnić i na nic nie ma absolutnie dowodów. Podsumowując swoje badania, Cran stwierdził, że Księga Mormona kojarzy mu się z historią Alicji w Krainie Czarów. Oczywiście badania archeologiczne są prowadzone przez Mormonów po dziś dzień. Ciekawym motywem albo ciekawym okresem badań w celu uwiarygodnienia, że Mormoni są potomkami Żydów, były przeprowadzane badania w 1996 roku nad zwojami z Qumran. Oczywiście szerzej zostało to opisane w niniejszej publikacji i ich zdaniem na części z tych papirusów z Qumran można odnaleźć zapisy wspólnot esseńskich uznających podobnie jak Mormoni predestynację duchów. Czy tak jest? Nie wiem, nie badałem zapisów z Qumran, ale przedstawiam po prostu ich zdanie. Zdanie mormońskich naukowców. Oczywiście też są tam zapisy dotyczące, że Bóg stworzył księcia światła i księcia ciemności. Oczywiście wspólnota z Qumran bardzo często przedstawiała się jako ta biblijna reszta Izraela i Stephen Ricks jako członek komisji mormońskiej podkreśla, że ten sam zwrot został użyty we wstępie Księgi Mormona co do Lamanitów. No ale w moim przekonaniu jest to takie udowadnianie czegoś na siłę, bo nawet jeżeli Biblia istniała, no to te dowody na temat miejsc, na temat monet, które się znajdowały, na temat władców, którzy istnieli, one tak samo są odnajdywalne w innych księgach. One są w księgach z innego okresu odnajdywalne. One są dotykalne, namacalne. Natomiast
zadziwiającym jest to, że istnieje Księga Mormona i dopiero potem Mormoni zaczynają szukać za wszelką cenę i robią wszystko za wszelką cenę, co jest tylko możliwe, żeby udowodnić, że tak było, bo nagle nikt nie widzi, nikt nie zna ani staroegipskiego, nikt nigdy w życiu nie widział monet, nikt nigdy w życiu nie widział zabytków, które są opisane, załóżmy, w Księdze Mormona. No, jest to troszeczkę takie zadziwiające. Oczywiście można by też stwierdzić, że Mormoni poniekąd starali się przywłaszczyć właśnie dla siebie przepraszam, to stwierdzenie, które określano mianem reszty Izraela. Już za czasów Josepha Smitha w celu ewangelizacji Lamanitów zalecano również zawieranie małżeństw z Indianami czy z Indiankami, które podobnie jak Mormoni uznawały w niektórych przynajmniej plemionach zarówno politeizm, jak i poligamię. Tak na marginesie to jest troszeczkę też mylne, bo nie wszystkie plemiona indyjskie uznawały poligamię. Czasami po prostu poligamia w niektórych plemionach indyjskich była uznawana jako po prostu konieczność. Kiedy wojownicy wyginęli na wojnie, wtedy stosowano poligamię, ale to nie był jakiś taki stały rytuał we wszystkich plemionach indyjskich. Oczywiście jeszcze na zakończenie warto jest podkreślić, że w sumie w 1947 roku Mormoni rozpoczęli program mający na celu umieszczanie indyjskich dzieci na terenie stanu Utah w mormońskich rodzinach zastępczych w celu ich asymilacji. Także na pewno przy tworzeniu wzorowano się na działaniach Brighama Younga, że Indianie, czyli Native American, również za czasów, załóżmy, Brighama Younga był wykup niewolników indyjskich w celu ich edukacji. W dzisiejszych czasach również są prowadzone projekty dotyczące asymilacji Indian z Mormonami. To tak pokrótce przedstawiłem pewne szczegóły z zakresu archeologii mormońskiej. Więcej naturalnie można, tak jak już wcześniej mówiłem, znaleźć w tej publikacji wpływy filozoficzno-religijno-kulturowe na powstanie Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania na temat Mormonów, jeśli będzie chciał, żeby poruszyć jakieś tematy z zagadnienia Mormonów, to spokojnie można w komentarzach zamieścić te pytania i tak samo można oprócz komentarzy dać ten kanał do subskrypcji i polecać go innym znajomym, zwłaszcza tym znajomym, którzy mieszkają albo w Stanach Zjednoczonych i są Polakami, albo w Anglii, dlatego że tam akurat jest dosyć duża społeczność mormońska i z pewnością te filmy w jakimś tam stopniu pomogą naszym rodakom zrozumieć, jak w ogóle funkcjonuje Kościół mormoński czy też mormoński. Dziękuję za poświęcony mi czas.